oponent polityczny danego polityka biegający nago na ulicy akurat w dzień przed wyborami? No raczej nie. Albo nagle deklaracja dotycząca poparcia danego ruchu albo pójścia w daną stronę polityczną przez polityka, który jest z zupełnie innej strony politycznej, bądź też nagle zmienia poglądy o 180 stopni. Raczej sugerowałoby to, że mamy w użyciu albo technologię deepfake'ową. Teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie ze swoją żoną. Macie zbliżone teoretycznie poglądy, ale jesteście w zupełnie innych bańkach informacyjnych i nagle okazuje się, że widzicie news, który zupełnie inaczej przedstawiony jest na jej telefonie, a zupełnie inaczej na waszym. I wynika to tylko i wyłącznie z tego, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mają wasz profil, tak? I to już się dzieje, jeżeli chodzi o poszczególne bańki. Problem, który się pojawia obecnie, jest taki, że zaczynamy to targetować w poszczególnych ludzi. Wczoraj widziałem na przykład klip z papieżem Franciszkiem, który wychwala powstanie dwóch bogów, drugiego cyfrowego. I no to już zaczyna być technologia, która jest jak najbardziej osiągalna, szczególnie w postprodukcji. Byłem zdziwiony i zszokowany, że takie usługi są normalnie dostępne na rynku i możemy na chwilę obecną kupić sobie dezinformację de facto całych społeczeństw i to, w jaki sposób jest to zrobione i na czym się oni opierają, jest idealnym modułem operandi do tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i jak będziemy w przyszłości wpływać zarówno na polskie społeczeństwo, jak i na społeczeństwa na całym świecie, ponieważ skalowalność tego jest naprawdę duża, a koszty, które musimy ponieść, są relatywnie małe. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam przyjemność gościć Piotra, eksperta w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nasza rozmowa będzie oparta na artykule, który otrzymałem od Piotra jakiś czas temu, który stanowi inspirację do nagrania dzisiejszego odcinka. Artykuł ten porusza tematy związane z manipulacją społeczną za pomocą sieci agentów AI i ich potencjalnym wpływem na społeczeństwo. Porozmawiamy o przyszłości AI, manipulacji informacjami i o tym, czy sieć agentów AI, które rywalizują ze sobą na arenie międzynarodowej, to tylko fikcja, czy realna rzeczywistość. Cześć Piotr. Hej, mam na imię Piotrek. Może to źle zabrzmi, ale to mój pierwszy podcast, więc Krzysiek, jak to możecie zobaczyć na LinkedInie, wyciągnął mnie z pewnego podziemia. Zajmuję się wdrażaniem najróżniejszych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, zarówno o przetwarzanie języka, jak i o przetwarzanie vision. Robię to już od ponad 1,5 roku, wdrażam to komercyjnie w dużych firmach i jeden z kolegów, który podesłał mi, bo wie o tym, że w przeszłości zajmowałem się bezpieczeństwem i interesują mnie tego typu tematy, wziął i przesłał mi link dotyczący jednej z firm, która ma swoją siedzibę w Polsce, w Poznaniu i zajmuje się czymś, co nazywa się roboczo Disinformation as a Service. Jest to usługa, która bierze i zmienia tak naprawdę nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Ich celem jest dostosowanie tego i tej rzeczywistości, którą my postrzegamy w naszych bankach społecznościowych, do tego, jak oni chcą, żebyśmy ten świat brali i postrzegali. Eksperyment, który przeprowadzili, zszokował mnie i spowodował to, że zacząłem patrzeć do środka tej króliczej nory. Im dalej zacząłem dokopywać się i weryfikować tematy, które tam się pojawiły, tym bardziej byłem zdziwiony i zszokowany, że takie usługi są normalnie dostępne na rynku i możemy na chwilę obecną kupić sobie dezinformację de facto całych społeczeństw i to, w jaki sposób jest to zrobione i na czym się oni opierają, jest idealnym modułem operandi do tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i jak będziemy w przyszłości wpływać zarówno na polskie społeczeństwo, jak i na społeczeństwa na całym świecie, ponieważ skalowalność tego jest naprawdę duża, a koszty, które musimy ponieść, są relatywnie małe. Temat jest bardzo ciekawy, ale zanim jeszcze zagłębimy się w niego, to chciałbym poznać lepiej Ciebie, ale jeśli chodzi o to, co powiedziałeś wcześniej, nie ma co się obawiać, jeśli chodzi tutaj o nagrywkę w podcaście i już zdążyłeś jakby uprzedzić moje pierwsze pytanie, które zadaję zawsze moim gościom, czyli kim jesteś i czym się zajmujesz.
dlatego myślę, że teraz możemy jakby tak bardziej zagłębić się w Twoją historię, zanim jakby przejdziemy tutaj do tematu, jeśli chodzi o Twoją osobę. To jest tutaj ciekawa informacja, że działasz w jednym ze zespołów prac komisyjnych, w których zajmujesz się AI Actem. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? W jaki sposób tam trafiłeś? Jak wyglądają prace? Oczywiście, czy możesz coś zdradzić na ten temat? Na chwilę obecną biorę udział de facto w dwóch zespołach. Można powiedzieć nawet, no, znaczy, jeżeli chodzi o zespoły, są dwie główne gałęzie, z którymi na chwilę obecną współpracuję. Z jednej strony jest to moja praca w Graju. Tam pracuję w podsekcjach zajmujących się nadzorem, cyberbezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. A z drugiej strony zostałem zaproszony, może to zbyt duże słowo, w momencie, w którym podejmowane były decyzje na temat interesariuszy z Polski, którzy mogą być zainteresowani nad pracami dotyczącymi najlepszych praktyk i wdrożenia tych najlepszych praktyk, jeżeli chodzi o rynek europejski. Zetatech, firma, której jestem founderem, ja, zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby brać udział w takich obradach. Na chwilę obecną są one planowane na kolejne 9 miesięcy. Skutkiem tych 9 miesięcy będzie to, że dostaniemy informacje i dostaniemy tak naprawdę kodeks najlepszych praktyk, jeżeli chodzi o twórców modeli. Tu mogą się pojawić najróżniejsze, dość ciekawe kwestie, jeżeli o to chodzi, bo no musimy wymyśleć, w jaki sposób wdrożyć modele, jak do nich dostać dostęp, jakie powinny być najlepsze praktyki, co zrobić z prawami autorskimi, jak powinny wyglądać zbiory danych, jakie mamy zagrożenia i jak wyglądają ich mitygacje, bo jeżeli chodzi o duże modele, no jak dobrze wiemy, ich poziom inteligencji cały czas nam rośnie, ich możliwości też cały czas nam rosną. Nie jesteśmy też pewni, jakie umiejętności te modele posiadają, ponieważ emerging capabilities pojawiają nam się de facto cały czas je odkrywamy, co powoduje to, że regulacja, tak samo jak dostosowanie tych modeli, może być problematyczna w długim okresie. Wystarczy poczytać na temat albo obejrzeć ostatni wywiad z CEO Entropika, który stwierdził, że no, model nas kłamał w procesie tak naprawdę uczenia, a ponieważ nas kłamał, ponieważ bał się kary, no to pojawia się problem tego typu, jak bardzo, nie wiem, czy można nazwać to inteligentne, zakładam, że część naszych słuchaczy może to traktować zupełnie, że to jest tylko i wyłącznie matematyka i stochastyka, ale żeby w procesie uczenia model wprowadzał uczącego w błąd, no to raczej nie mówimy już tylko i wyłącznie o stochastyce, ponieważ musi sobie zdawać po pierwsze znaczenie z tego, że kłamie, po drugie jakie będą tego konsekwencje i jakich konsekwencji próbuje uniknąć, co samo w sobie jest bardzo intrygującym tematem na dość dużą ilość sesji. Jeżeli chodzi też o wdrożenie tego na rynku europejskim, to pojawia się bardzo dużo znaków zapytania. Nie nazwijmy tego, to w języku korporacyjnym będą to wyzwania. Jednym na przykład z takich wyzwań będzie to, w jaki sposób te modele wdrożyć, biorąc pod uwagę to, że mamy regulacje w 27 krajach. One opierają się o AI Act, ale każdy z krajów ma możliwość dodania swoich kolejnych cegiełek. A tutaj z tego niestety nasz kraj słynie. Ale Polska nie jest tak naprawdę tutaj pod tym względem aż takim pionierem, jeżeli chodzi o regulacje, ponieważ patrząc na przykład na rynek włoski, pojawia nam się kwestia tego typu, że dostęp do modeli sztucznej inteligencji powinien być oparty o weryfikację wieku. Dla poniżej 13 roku życia dzieci nie powinny mieć dostępu do modeli sztucznej inteligencji. Ale to tak samo jak było ostatnio przesłuchanie w Australii, jeżeli zaczynamy weryfikować do 13 roku życia, to de facto weryfikujemy wszystkich, ponieważ wszyscy muszą przedstawić, że są powyżej tego 13 roku życia. No i pojawia nam się problem taki typowo merytoryczny, w jaki sposób to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, szczególnie w erze, gdzie zarówno deepfake'i, wytworzenie sobie dokumentów, powiedzmy, że jest trudne, jest nielegalne, ale patrząc na edytory graficzne, ponieważ tylko i wyłącznie na tym aktualnie operujemy, jesteśmy w stanie wziąć i te dokumenty po prostu wytworzyć promptem. No i to powoduje też kolejne dość ciekawe przeploty, w jaki sposób to weryfikować. Możemy się oprzeć tak naprawdę, nie wiem, o WorldCoina, załóżmy, i technologię Altmana.
No ale problem polega na tym, że po pierwsze musielibyśmy w tym momencie zeskanować siatkówkę wszystkim obywatelom naszego kraju, co załóżmy nie jest możliwe, pomijając kwestie etyczne. Po drugie, nie za bardzo widzę, w jaki sposób mielibyśmy to przeprowadzić na taką skalę i jak to tak naprawdę zorganizować. No bo między innymi będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Na chwilę obecną to, co uważamy za rzeczywistość, zaczyna nam się troszeczkę fragmentować, ponieważ jesteśmy w stanie wziąć i podmienić zarówno wideo, jak i audio, jak i obrazy. No i zostaje nam tylko, nie wiem, urzędnik, który w danym systemie po fizycznej wizycie w urzędzie stwierdzi, że ktoś istnieje, no ale to jest też stan tylko i wyłącznie na dany moment. Później kradzieże tożsamości, kradzieże tożsamości cyfrowej. To jest w ogóle jeden wielki, gigantyczny miszmasz. Temat rzeka. Tak. I tu się pojawia kwestia tego, że jeżeli weźmiemy i skomasujemy sobie te regulacje, które mogą się pojawić w Europie, bo one się dopiero pojawiają, pojawiły się w niektórych krajach, no to teraz jak to wprowadzić na rynek europejski, tak? No bo pracujemy tak naprawdę na wspólnym rynku, który powinien mieć zarówno obrót usług, jak i towarów, a dochodzimy do takiego momentu, w którym na tym rynku, no w Polsce można, we Włoszech nie można, a może w Irlandii można. No i pojawiają się tego typu przeploty, które chyba w tym tygodniu widziałem zapowiedź powstania 28 stanu tylko i wyłącznie dla startupów, ale co z tego wyjdzie? Niestety nie jestem w stanie jeszcze No powiedzieć. to jest trochę takie problematyczne, jeśli każdy kraj ma tutaj dowolność dodawania swoich przepisów do rozporządzenia Unii Europejskiej. W ogóle twoim zdaniem kierunek, w którym podążamy, jeśli chodzi o regulacje związane z AI, czy to jest odpowiedni kierunek, czy raczej jesteś zwolennikiem wprowadzenia jakichś zmian? Znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że regulacja co do zasady powinna być. Dlaczego powinna być? Dlatego, że pracujemy tak naprawdę na tech stacku, którego odkrywamy. Nie oszukujmy się, na chwilę obecną w dużej części pracujemy na czarnych pudełkach, które jesteśmy w stanie powiedzieć, co mamy na wejściu, co mamy na wyjściu, ale co znajduje nam się w środku, jest już tutaj dość dużą nutą tak naprawdę niepewności. Powoduje to, że według mnie powinniśmy większy nacisk położyć na wyjaśnialność AI. Powinniśmy się zastanowić na temat ich zastosowań. Może nie powinniśmy tak ostro gnać do przodu, bo z jednej strony tak hamujemy innowacyjność, no ale z drugiej strony no, pracujemy na chwilę obecną z technologią, która za chwilę może być mądrzejsza niż my. I to też jest pewnego rodzaju zagrożenie w dłuższej perspektywie. Czy robi to Europa dobrze? To jest naprawdę zniuansowany temat, dlatego że z jednej strony mamy też wyścig pomiędzy krajami. Większość z tych krajów chce mieć jak najpotężniejszą na chwilę obecną sztuczną inteligencję, ponieważ może to przynieść bardzo duże dochody zarówno pod względem finansowym, jak i spowodować przewagę militarną dla danego kraju. No i możesz jej też używać do dezinformacji, ewentualnie do tego, żeby wpływać i stosować swoją miękką politykę w stosunku do innych krajów. Według mnie bezpieczniki zostaną ściągnięte, ale czy jest to dobre dla nas jako ludzi? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Czy Unia Europejska powinna na tym etapie regulować? Problem polega na tym, w moim odczuciu, że tempo, w jakim to rośnie, jest wykładnicze. Niektórzy mówią o podwójnie wykładniczym. Problem z tą technologią polega na tym, że jeżeli mamy cokolwiek na skali podwójnie wykładniczej, no to z jednej strony ta technologia jest zbyt nowa i powinniśmy dać jej troszeczkę okrzepnąć, ale z drugiej strony to troszeczkę okrzepnąć powoduje to, że mamy nagle gigantyczne przyspieszenie tej technologii do przodu. I gdzie to zbilansować de facto, jeżeli chodzi o regulacje? Bardzo trudno mi powiedzieć, czy podejście europejskie jest uzasadnione. Prace nad AI aktem trwało już ładnych parę lat. Gen AI to wywróciło. Zresztą Gen AI jest tą technologią, która spowodowała to, że do tej pory rozdrobnione tak naprawdę cząstki sztucznej inteligencji, no bo ktoś sobie naprawił coś w robotyce, tak, tam zwiększył o 2%, tutaj coś nam poszło tak naprawdę w przetwarzaniu mowy, też żeśmy troszeczkę zwiększyli o 3 do 5%, ale wejście technologii transformerów zaczęło powodować nam to, że ci wszyscy ludzie, którzy do tej pory pracowali nad gałęziami AI, teraz wszyscy kontrybują do jednego koszyczka.
ponieważ wszyscy kontrybują do jednego koszyczka, no to te 2% tu, 3% tu, 5% tu zaczyna nam się składać na bardzo duży wzrost. I ten bardzo duży wzrost zaczyna nam powodować to, że ta technologia jest po pierwsze bardzo ciężka do śledzenia. Zresztą podejrzewam, masz dokładnie ten sam problem co ja, czyli z samego rana musimy sobie usiąść do dokumentów na Arwiksie, tak, zobaczyć, co tak naprawdę pojawiło się z samego rana, bo po tygodniu mamy już wystarczające zaległości, że dużą część trzeba przerobić od początku. A mówimy o ludziach, którzy się z tym żyją, którzy są specjalistami, a większym problemem tak naprawdę jest to, że z punktu widzenia normalnego Kowalskiego on dostaje tak naprawdę coś do telefonu, ale jak to działa? No działa, tak? Czy powinniśmy to regulować? Tak. Czy droga Unii Europejskiej jest najsłuszniejsza? Widzę na przykład jedno zagrożenie, z którym powinniśmy, które jest wyznacznikiem, że może nie. To jest to, że powinniśmy pracować na temat suwerennych AI. Powinniśmy mieć, tak jak w Polsce mamy modele Bielik, Pluma, powinniśmy tych modeli mieć więcej, powinniśmy mieć bazę technologiczną bezpośrednio u nas w kraju, powinniśmy mieć know-how u nas w kraju. I to jest coś, co według mnie kuleje też na poziomie europejskim. Bo wystarczy spojrzeć na Komisję Europejską i to, że raga do starych dokumentów robiono na Antropiku, bo żadna technologia europejska nie była w stanie tego osiągnąć. W Europie przespaliśmy chmurę, no a teraz przesypiamy de facto AI. I to jest smutna konkluzja akurat, jeżeli chodzi o regulację. No, niestety chyba, jeśli chodzi o Unię Europejską, to dążymy do bycia takim skansenem, a jeśli chodzi jakby tutaj o te suwerenne modele, jak je nazwałeś, to no, ekspertów nam nie brakuje, jeśli chodzi o nasz kraj w tej dziedzinie. Wystarczy spojrzeć choćby do największych gigantów typu OpenAI, Google i tak dalej, gdzie w większości tych głównych zespołów znajdują się nasi inżynierzy, którzy pracują nad tym, czy też w Voice, tak, gdzie mamy Eleven Labs, który został założony przez Polaków, więc po prostu dziwię się, że nasz kraj cały czas jakby bagatelizuje to i nie stara się jakby wspierać tutaj naszych inżynierów i dawać im miejsca, w którym mogliby jakby rozwijać się i dzięki temu też kraj mógłby korzystać. Bo przewrotnie powiem, że to nie jest chyba problem tylko naszego kraju. To jest problem chyba, znaczy też to tak odczuwam, że jak spojrzymy sobie na kontynentalną Europę, no to na kontynentalnej Europie wsparcie dla swoich firm bardzo mocno promuje Francja. Nordycy też de facto zaczęli tworzyć sojusze i tutaj pojawiają się kwestie tego, że się bardzo mocno zaczęły poszczególne kraje specjalizować w poszczególnych. To też jest zresztą dość ciekawe, że Nordycy zaczęli w poszczególnych krajach iść w poszczególne sektory, a następnie wymieniają się fachowcami. Czyli wychodząc z założenia, że powinno się 2-3 branże obstawić tak naprawdę na przykład Duńczykami, albo 2-3 kolejne branże biorą dla siebie Szwedzi, co innego biorą Finowie, powoduje to, że masz zdecydowanie większą specjalizację, ale później jesteśmy w stanie tymi specjalizacjami się wziąć i wymienić. Nie zmienia to faktu, że Skandynawowie też w tych rankingach nie są wysoko. Może gdzieś brakuje w Europie, gdzieś zgubiliśmy tego ducha inwestora, ryzyka, to, że no nie oszukujmy się, no 90 parę procent startupów upadnie, tak? Jedyne co, to liczymy na to, że te parę procent nam dowiezie, a jak zobaczymy sobie na procesy BNR, które są aktualnie prowadzone przez Europę i przez projekty unijne, no to jak na przykład w procesie researchu, który robisz przez 3 lata, masz rozpisać wszystko? No przecież tak na zdrowy rozsądek może się okazać, że po 6 miesiącach bierzesz to, co zostało przygotowane przez twój zespół i mówisz, no kurde, ale my w ogóle powinniśmy lecieć w inną stronę, bo to nie ma sensu. Ale z drugiej strony musisz wtedy pozbawić się finansowania, co gorsza, czasami tą dotację jeszcze wtedy zwrócić. I chyba brakuje nam w ogóle na poziomie europejskim tego, żeby w pewnym momencie zrobić nawet etapami POC, MVP, jeżeli mamy tak naprawdę to dowiezione, no to od tego weźmy i zapnijmy sobie transzę, bo jeżeli mamy w ten sposób zrobione transze, no to ktoś weryfikuje pierwszy etap, ktoś weryfikuje drugi etap i możemy dyskutować na przykład na ten temat, że nie wiem, wynalezienie nowego leku kosztuje x milionów euro, tak? I do momentu, gdy dojdziemy do etapu badań klinicznych, musimy wyłożyć tyle. Czy to się uda, czy to się nie uda?
Ja wiem, że to jest też pole do tego, żeby, nie wiem, dochodziło do marnotrawienia pieniędzy. I to jest chyba największy hamulec, który jest z punktu widzenia infrastruktury rządowej, no bo zawsze może ktoś przyjść i zarzucić ci, no ale dlaczego daliście kasę na ten projekt, jak i tak nic z tego nie będzie. Mhm. No ale no, w momencie, w którym podejmowana była decyzja, no to weryfikujemy tak naprawdę, czy to ma podstawy biznesowe. Jeżeli ma podstawy biznesowe, jeżeli to nam się spina, ma kapitał ludzki, projekt, który został przedstawiony, ma ręce i nogi, no to pojawia się pytanie, jak to zrobić, żeby tej inicjatywy nie ubić, bo może się skończyć tak, jak na przykład w przypadku Eleven Labs, że no rynek VC, rynek finansowy jest zdecydowanie bardziej rozwinięty w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jeżeli chcesz pozyskiwać dalsze finansowanie, jeżeli chcesz tak naprawdę rozwijać bardzo szybko firmę, no to prościej zrobić ci to w Stanach. To jest chyba kwestia mentalności, bo Mhm. to nie jest nawet problem tego typu, no, to leży w naszych głowach, tak? Powinniśmy dopuścić większe ryzyko. Powinniśmy dopuścić to, że się po prostu nie uda. Ale jak się komuś nie uda, to nie ma zbankrutować i w tym momencie zwijać biznes i przez kolejne 15 lat zastanawiać się, jak ma Mhm. zapłacić urzędowi skarbowemu, tylko powinien z tego wyciągnąć de facto nauczkę i założyć coś drugiego, tak? No tylko nie wiem, czy to jest osiągalne w Europie, tak? To jest zupełnie inna Mhm. kwestia. Czy my w ogóle jeszcze mamy w głowie to, że potrafimy zaryzykować, że potrafimy zmienić w ogóle nasz mental, zmienić podejście, które posiadamy do robienia biznesu i powiedzieć, no ryzykujemy. No, jak ostatnio rozmawiałem ze znajomymi w Niemczech, no to na przykład tam zamknięcie firmy trwa rok, bo musisz mieć zgodę urzędu na to, żeby zamknąć. No to splajtowała mi już firma, tak? Mhm. No ale mam problem tego typu, że no nie mam świstka, więc firma istnieje. No gdzieś powinniśmy to poluzować, tak? Doprowadzić do tego, żeby jednak ten duch przedsiębiorczości w Europie hulał, bo obawiam się, że może się skończyć w ten sposób, że znowu ta rewolucja nam ucieknie. Ja nie wiem, czy ten pociąg w Europie już nie odjechał. To jest Mhm. zupełnie inna inszość. Bo patrząc na to, jak wyglądają technologie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach, za chwilę możemy wbić się tak naprawdę w ścianę, że nie wiem, podjęta zostanie na przykład decyzja, że do Stanów Zjednoczonych nie możemy transmitować danych osobowych. O, istnieje ku temu pewne prawdopodobieństwo, Mhm. tak? Skutki tego wyglądałyby tak, że na przykład tracimy wszystkie media społecznościowe, które są ze Stanów. Okej. No to się już jakby staje problematyczne. Ja bym tutaj ten wątek zamknął klamrą i tak płynnie przeszedł już do dzisiejszego tematu odcinka, czyli do manipulacji społeczeństwem, gdzie dzisiaj nasza jakby rozmowa będzie głównie ukierunkowana na manipulację wyborami, ale zanim jakby przejdziemy do tego, to ważną rzeczą jest, aby w pierwszej kolejności wyjaśnić w ogóle, czym są sieci agentów, aby mieć jakby taki dobry początek do zrozumienia, czym one są i w jaki sposób działają, tak aby w dalszej części rozmowy wszyscy byli jakby na tym samym etapie. Jeżeli pomyślicie o sieciach agencyjnych, najprostszą chyba analogią są to cyfrowe firmy, z czego rozbudowywanie tych cyfrowych firm wygląda w ten sposób, że tak jak macie najróżniejsze stanowiska u siebie w firmie, czyli że ktoś jest księgowym, ktoś zajmuje się sprzedażą, ktoś jest prezesem, no to tutaj prezesem zwykle jest albo człowiek, który zarządza tą siecią agentów, albo też agent, który dostaje personę, czyli opisujecie mu w prompcie, że jesteś prezesem firmy X i zarządzasz działami XYZ. I Mhm. te działy XYZ następnie definiujecie, że X to jest na przykład sprzedaż, Y to jest marketing, Z to jest produkcja. Tylko tyle, że o ile kiedyś w starych firmach, przepraszam za określenie starych, bo to może nie do końca szczęśliwe określenie, ale w firmach, w których pracowali tylko i wyłącznie ludzie, w momencie, w którym powoływałeś nowy dział, to potrzebowałeś kierownika, potrzebowałeś ludzi, którzy pod nimi pracują. Aktualnie w sieciach agencyjnych powołujesz po prostu kolejny branch. Powołujesz tylko i wyłącznie agentów, którym nadajesz w promptach systemowych historię. To tak jakbyśmy opowiadali o postaci z książki. I ta postać Mhm. książki, im lepiej jest opisana, tym im lepszy ma background, tym lepiej później pracuje zarówno z agentami na tym samym poziomie, raportuje to w górę, albo i wydaje tak naprawdę polecenia w dół.
Są różne schematy, jeżeli chodzi. Ten jest akurat najprostszy, bo równie Mhm. dobrze może się okazać, że będziecie stosować agentów, którzy działają nam w kółku, albo też działają nam w architekturze rozproszonej i raportują asynchronicznie między sobą, ale Mhm. ja bym to porównywał dokładnie do firm. To jest tak, jakbyście mieli możliwość zatrudnienia sobie ludzi, bo w tradycyjnych firmach, w momencie, w którym pojawia się problem, bierzecie i zatrudniacie kolejną osobę, która ma ten problem wam ogarnąć. W sieciach agencyjnych, w momencie, w którym pojawia się problem, powołujecie kolejnego agenta, który jest tylko i wyłącznie wirtualnym bytem. Kolejną sprawą, która jest w sieciach agencyjnych, jest to, że wy nie musicie myśleć o tym, jak ten byt opisać. Dlatego jest wyspecjalizowany agent, który przy powołaniu tego agenta mówi, jak on powinien się zachowywać. I pisze Mhm. mu bardzo długi czasami skrypt mówiący o tym, co powinien zrobić. Albo też może się okazać, że jego polecenia de facto mieszczą się, nie wiem, ten agent jest powoływany tylko do tego, żeby czytać jeden polski portal informacyjny. Mhm. I jego cała robota polega na tym, żeby on co 6, co 5 minut albo co minutę na tym portalu szczytywał nam wszystkie informacje, które znajdują się na tym portalu. I raportował to albo do pliku tekstowego, albo do bazy danych. I do momentu, do którego ten agent działa, on to sobie w tej sieci bez żadnego problemu, tak jak każdy pracownik w dużej firmie, pracuje. Jeżeli się okazuje, że z jakiegoś powodu przestaje dowozić, to robicie dokładnie to samo, co w każdej firmie produkcyjnej, czyli wywalacie go i powołujecie na jego Mhm. miejsce drugiego, kontrolujecie de facto jego jakość. To, co jest nowością, jeżeli chodzi o sieci agencyjne, to jest to, że one potrafią działać tylko i wyłącznie o to, jak dużą mają moc obliczeniową, jak dobry mają dostęp do bazy danych, z jakich baz danych korzystają, czy są to, nie wiem, bazy wektorowe, czy mamy to bazy grafowe, czy mamy też po prostu normalną, tradycyjną bazę danych, do których zapisują te informacje. Mhm. I są w stanie wymieniać się ze sobą informacjami w tempie, który umożliwia im model, na którym pracują. Model, czyli duży model językowy, zależnie od tego, jaka to jest sieć, to albo są to modele ocenzurowane, albo nieocenzurowane dla zastosowań, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, wykorzystywałbym tak naprawdę oba. Tak podsumowując to, co powiedziałeś, idąc dalej tą analogią firmy i pracowników, czyli powołujemy dział pracowników, którzy komunikują się między sobą, realizując zadanie, które zostało im postawione, i każdy z nich specjalizuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie. I dzięki temu są w stanie realizować wspólnie, wymieniając między sobą informacje, zadania. Dokładnie. Przy czym każdy z tych pracowników potrafi dostawać swoje własne narzędzie, tak, żeby był w Mhm. stanie to wykonać i ma nad sobą przełożonego, do którego raportuje i mówi, szefie, właśnie przywiozłem ci takie i takie informacje, czy to dobrze, czy to źle. Mhm. I szef zwykle jest troszeczkę potężniejszym modelem, który wraca z powrotem do tego swojego pracownika i mówi, niestety popraw się, albo mówi w drugą stronę, to co dowiozłeś jest w porządku, przekazuje to dalej w sieci. I każdy z tych agentów ma rozpisaną logikę, jak powinien się zachowywać, bądź Mhm. też opieramy się o wiedzę modelu, która mówi nam, co on powinien de facto zrobić. To są też dość intrygujące kwestie, Mhm. no bo on może stwierdzić, że nie powinien przesłać tego z powrotem do tego pracownika do poprawienia, bo jednak ten pracownik nie będzie w stanie tego zrobić, ale wyśle to do kolejnego agenta, który powinien sobie z tym zadaniem poradzić, dopisując dodatkową treść do tego, co dał agent numer 1. Aktualnie już sieci agencyjne są na tyle rozbudowane, że jesteśmy w stanie realizować zadania przypominające de facto działającą firmę. Robi się to zwykle w ten sposób, że się je rozbija na jak najmniejsze bloczki i tych agentów jest w diabły i najlepiej, żeby każdy z nich realizował jak najmniejszy kawałek układanki, ale te schematy jesteśmy w stanie już budować i co ciekawe, te schematy agentów potrafią nam już też budować maszyny. Czyli Mhm. zaczynamy już też odchodzić od tego, że budują nam to ludzie, tylko maszyny powołują do życia kolejne maszyny, jakby to strasznie czasami nie brzmiało. Brzmi to skomplikowanie, ale jak mógłbyś nam opowiedzieć, czy w ogóle stworzenie takiej sieci agentów jest trudnym wyzwaniem? Jaki jest poziom wejścia? Mamy tak naprawdę parę podejść. Jednym z podejść jest to, że bierzesz po prostu rozwiązanie spółki. Rozwiązanie spółki to jest tylko i wyłącznie uruchomienie jednego repozytorium, ściągnięcie do siebie i na podstawie tego repozytorium później masz już działające tak naprawdę agentów. No musisz sobie skonfigurować klucze API-owe.
no Mhm. to pociągnięcie i skonfigurowanie API-a, no niestety musisz zrobić jeszcze ty. Teoretycznie, bo mógłby też za ciebie zrobić to Cloudy, ale załóżmy ten wariant, że jednak musisz po tych portalach, nie wiem, wejść sobie na Firecrawl, żeby mieć zeskrapowaną jakąś sieć i tam Mhm. pobrać sobie klucz API-a, dodać czasami jakąś informację dotyczącą płatności, jeżeli de facto będziesz korzystał z ich płatnych usług, ale rozwiązania agencyjne w dużej części możesz już pobrać sobie bezpośrednio z półki. Czy są pewnego rodzaju minusy? Oczywiście, że tak. Jak z każdym rozwiązaniem z półki, jak z każdym, nie wiem, pakietem księgowym bądź z każdą Mhm. aplikacją, niestety pobieranie jej z półki powoduje to, że o ile mamy to relatywnie elastyczne, no to zawsze dostajemy to z dobrodziejstwem inwentarza, które wymyślił sobie deweloper, który to napisał. Mhm. I to powoduje to, że te rozwiązania są relatywnie szybkie do wdrożenia, no ale problem polega na tym, że na produkcji chcemy mieć też zachowaną relatywnie dość dużą kontrolę nad swoją siecią agencyjną, więc na przykład do prowadzenia działań stricte dezinformacyjnych albo do dłuższych konwersacji pewnie bym tego nie polecał, bo w pewnym momencie mogłoby nam się to po prostu wysypać. Ale napisanie własnych agentów, stworzenie własnych narzędzi, to nie mówimy o tygodniach, nie mówimy o jakimś gigantycznym zespole. Zakładam, że jakbyśmy de facto siedli do tego w ciągu 48 godzin, to najprostszą sieć agencyjną z narzędziami jesteśmy w stanie zrobić jednym deweloperem, więc nie wiem, czy to jest wysoki próg wejścia. Według mnie nie. I zaczynamy też już iść w tym kierunku, że patrząc na poziom skomplikowania tej technologii, ona rozwija się mniej więcej od roku. Mhm. Na chwilę obecną w San Francisco ludzie mają, za przeproszeniem, hopla na tym punkcie, bo większość dużych korporacji, nie wiem, zobaczysz sobie agenta na przykład w Salesforce albo w innych aplikacjach, ci agenci mają automatyzować pracę. I wszyscy jako tego świętego grala widzą to, że na przykład osoba, która odbiera maile i odpisuje na nie, zaoszczędzi dziennie 15 minut. Jest to jak najbardziej robialne i te 15 minut jesteśmy w stanie wycenić i sprzedać. Co powoduje to, że sieci agencyjne na chwilę obecną eksplodują, no bo każdy chce wziąć kawałek tego tortu, tylko no ja wolę pisać własne, przyznam szczerze, niż Mhm. korzystać z frameworków, które są aktualnie dostępne, ale nie zmienia to faktu, że na przykład nowe frameworki Microsoftu jak najbardziej do mnie na tapetę trafią, dlatego Mhm. że mimo swoich podejść, no ja też mam prawo się mylić, więc trzeba zapoznać się z tym, co wymyślił aktualnie zespół Microsoftu, Mhm. bo może wzięli i zaimplementowali rozwiązanie, które bardzo chętnie od nich przytulę. Masz tutaj pewnie na myśli AutoGen i Semantic Kernel, które pozwalają tworzenie właśnie sieci agentowych, tak? Tak, ale do AutoGena aktualnie pojawił się Spark i dodali nową warstwę, jeżeli chodzi o tworzenie agentów, o ile dobrze pamiętam nazwę bezpośrednio z głowy. I tutaj trzeba już iść w kierunku tego, że, znaczy, nie oszukujmy się, Microsoftowi też na tym zależy. Mhm. Z jednej strony mamy copiloty, które pomagają nam w pracy. Wersja 1.0, no przemilczmy ją w niektórych zastosowaniach, ale to jest chyba najlepsze określenie tego, co tam się działo, no bo dostawaliśmy de facto generyki, problem polegał na tym, że to było w zupełności niesterowalne i tutaj pojawiały się najróżniejsze problemy, jeżeli o to chodzi. Ale to, co aktualnie wprowadza Microsoft na rynek, to po pierwsze w Excelu dostaniemy Pythona, dostaniemy Copilota, którego tego Pythona będzie umiał nam pisać. Patrząc na środowiska korporacyjne, Excel dalej tam rządzi, więc nagle okazuje się, że dostajemy narzędzie, które potrafi nam dowieść zupełnie innej klasy wyniki. Do tego dochodzą nam kwestie tego typu, że z punktu widzenia zarządzania korporacyjnego jesteś w stanie tych agentów sobie powoływać, jesteś w stanie te persony też im nadawać, czyli możesz powiedzieć, że na przykład jest to junior accountant, który masz w dziale marketingu po prostu na pstryk i możesz się skonsultować od razu z księgową, czy to, co robimy, jest prawidłowe, czy też nie jest prawidłowe. W oparciu o procedury firmowe, to naprawdę może być dość duża zmiana. Microsoft chce to zdeployować w firmach w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Nie zdziwię się, jak większość naszych aplikacji zmieni swój wygląd, no bo nie oszukujmy się, AI będzie wrzucane wszędzie. Czy to się wydarzy w Europie, to jest też zupełnie inna kwestia, bo
Nawiązując jeszcze do wcześniejszej dyskusji, problem polega na tym, że w Europie zwykle jesteśmy już za Burkina Faso i mamy problem tego typu, że duże korporacje dogadują się najpierw ze swoimi partnerami, tam deployują te funkcjonalności. To zwykle trwa od miesiąca do 3 miesięcy. Potem wychodzą one na rynek. Na rynku są już w Stanach Zjednoczonych dostępne, a Europa zwykle dostaje to po kolejnych 9 miesiącach. Więc czy my to dostaniemy? Nie wiem, ale patrząc na to, w którym kierunku to idzie, sieci agencyjne będą częścią naszej pracy już w przyszłym roku. Czy będą one w dużych korporacjach? To jest uzależnione tak naprawdę od stopnia implementacji rozwiązań AI-owych. Duzi dzielą się aktualnie na dwie części, tych, którzy gnają i ci, którzy zostali z tyłu. I tutaj się pojawia problem tego typu, jak to zostanie zaimplementowane, ale będziemy to mieli. Będziemy mieli tak naprawdę paru agentów, którzy będą dla nas wykonywać pracę, której do tej pory traktujemy jako swoje normalne prace zawodowe. Na przykład, nie wiem, w montażu filmów może się, Krzychu, okazać, że dostaniesz agenta, któremu powiesz, ale ja potrzebuję to mieć zmontowane na jutro, tak? Albo za 2 godziny jedziesz. I to może być pewnego rodzaju wyzwanie, bo widzę ku temu bardzo mocne parcie. No, myślę, że to jest kwestia czasu. Nie, że będzie, tylko kiedy. Myślę, że tutaj już możemy jakby zamknąć tutaj klamrą odnośnie czym są agenci AI, w jaki sposób powołuje się takie sieci i możemy jakby płynnie przejść do naszej głównej części rozmowy, ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to myślę, że fajnie byłoby rozpocząć tą całą rozmowę od pytania, które otrzymaliśmy od słuchacza, bo przed nagraniem stosowałem właśnie w różnych miejscach posty, w których zbierałem pytania od słuchaczy, za które jakby serdecznie dziękujemy. I myślę, że jakby tutaj od pierwszego z nich poczniemy, który wprowadzi nas świetnie w dzisiejszy temat, które brzmi w następujący sposób. Dotyczy ono tego, w jaki sposób rozpoznawać, kiedy politycy wykorzystują AI na dużą skalę, żeby wpływać na wybory. Czy są w ogóle jakieś sygnały, które mogą na to wskazywać? Jak myślisz? Czy jest w ogóle sposób, żeby to wykryć? Przy chamskich manipulacjach tak. Czyli, nie wiem, w momencie, w którym mamy wypuszczone do sieci wideo, które w żaden sposób nie spina nam się logicznie. Nie wiem, oponent polityczny danego polityka biegający nago na ulicy akurat w dzień przed wyborami. No raczej nie. Albo nagle deklaracja dotycząca poparcia danego ruchu, albo pójścia w daną stronę polityczną przez polityka, który jest z zupełnie innej strony politycznej, bądź też nagle zmienia poglądy o 180 stopni. Raczej sugerowałoby to, że mamy w użyciu albo technologię deepfake'ową, albo dobrego montażystę, ale w przypadku AI, no niestety na chwilę obecną włożenie komuś danych słów w usta. Wczoraj widziałem na przykład klip z papieżem Franciszkiem, który wychwala powstanie dwóch bogów, drugiego cyfrowego, i no to już zaczyna być technologia, która jest jak najbardziej osiągalna, szczególnie w postprodukcji. W postprodukcji nie jest to problem. I patrząc na to, w którym kierunku idziemy, brałbym pod uwagę tak naprawdę tutaj zdrowy rozsądek, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy ten moment, gdzie nie wiem, no to się po prostu nie trzyma kupy. Czyli tuż przed samymi wyborami nagle mamy obrót o 100 i ja zakładam, że kolejne wybory będą w ten sposób wyglądać, obojętnie w jakim kraju. Zresztą widać przebłyski też tego, co się działo w Stanach przy ostatniej kampanii. Więc patrząc w tym kierunku, jak najbardziej takie rzeczy będą się pojawiać. Większym zagrożeniem jest to, jeżeli ten wpływ danego polityka trwałby trochę. Czyli nie wiem, mamy farmy trolli, tak? Tylko tyle, że my dzisiaj, podejrzewam, nie będziemy rozmawiali o farmach trolli ludzkich, tylko raczej tego, że będziemy mieli już farmy agentów, którzy będą w stanie wycelować ten komunikat bezpośrednio w nas. I to jest główne zagrożenie, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak mielibyśmy postawić danego polityka jako odpowiedzialnego za to działanie, bo po prostu nie będziemy w stanie tego wykryć. Jakie w ogóle technologie AI pozwalają na właśnie prowadzenie takich spersonalizowanych ataków, ogólnie manipulacji społeczeństwem?
Jak mógłbyś wymienić takie najbardziej typowe, które przychodzą ci do głowy i w jaki sposób, powiedzmy, za ich wykorzystaniem można doprowadzać do sytuacji, kiedy manipulujemy? Nie brałbym pod uwagę tylko i wyłącznie technologii AI-owych, bo duża część tego stacku będzie leżała na standardowych tak naprawdę aplikacjach. Nie wiem, trzeba skrapować sobie na przykład wiadomości z sieci. Trzeba skrapować wszystkie informacje, które podaliście w społecznościówkach. Trzeba zbudować tak naprawdę wasz cały profil historyczny, czyli też sprawdzić waszych znajomych, sprawdzić tak naprawdę wasze informacje na temat was, które znajdują się bezpośrednio w sieci. Do tego AI będzie tym zarządzał agent, ale na przykład przeglądarką jeszcze nie. Jest to po prostu za drogie. Raczej to będą zapytania o API, albo będą to typowe rozwiązania na zasadzie Power Automate, albo Remote Power Automate. I tutaj będziemy to tak naprawdę skrapować w skali i później dopiero wchodzą nam kwestie szeroko pojętego AI, bo to jeszcze tak, to są technologie AI-owe, takie jak uczenie maszynowe, analiza sentymentu, analiza emocji, weryfikowanie tak naprawdę, jak wasze odczucia i wasze poglądy zmieniały się w czasie. Czy jestem w stanie wychwycić słowa klucze? To już jest typowa analiza, jeżeli chodzi o przetwarzanie tekstu, ale ponieważ idziemy troszeczkę dalej już w technologiach, rozmowy telefoniczne z wami, jeżeli ktoś położy łapy na przykład poszczególnych stacjach bazowych, korelacja, które numery telefonu znajdowały się w okolicy, w momencie, w którym mamy tego typu informacje, zaczynamy budować profil. Już niestety doszliśmy do tego etapu, że jesteśmy w stanie budować profile poszczególnych użytkowników danej bańki. W przypadku tej firmy, która wzbudziła nas do dzisiejszej rozmowy, oni zrobili tak, że agregują tak naprawdę bardzo dużo prawdziwych treści z sieci i następnie stworzyli całą sieć portali, na których te treści publikują. Tylko publikują je w ten sposób, żeby w żaden sposób nie można było zarzucić im tego, że skłamali. Przeinaczają je czasami, ale to raczej wygląda w kwestii tego, że zostaje coś przemilczane. W sieciach agencyjnych jesteście w stanie wziąć i zatrudnić agenta do tego, żeby on wam zweryfikował, w jaki sposób należy ten tekst albo obraz zmienić, a następnie jak osoba, której macie tak naprawdę profil, zareaguje na tą treść. To jest tak, jakbyśmy byli w stanie wziąć na przykład mnie i postawić mnie przed ilomaś kontenerkami z najróżniejszymi treściami i sprawdzać, co mnie wkurzy. Czy wkurzy mnie kontenerek A, B, C, D, E, F, G. Problem polega na tym, że tworząc tego typu profile psychologiczne, możemy już działać na skali. Możemy już doprowadzić do tego, że jesteśmy w stanie zmapować na przykład wszystkich użytkowników Facebooka z Polski. I będziemy mieli ich przepisanych po pierwsze do grup. W najbardziej optymalnym, jeżeli masz większe finansowanie, można by było zrobić w ten sposób, że w ogóle te grupy by się kupiło od Facebooka wraz z podstawowymi profilami użytkowników, ponieważ traktowane by niestety, ale jeżeli za coś nie płacimy, to my jesteśmy towarem. I tak samo trzeba patrzeć, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe. W momencie, w którym posiadamy takie informacje, dużo prościej, nawet niech one będą zanonimizowane, niech będą tak naprawdę w paczkach po 1000, po 2000, to nie jest już problem. Jesteśmy w stanie tych ludzi podzielić, sklastrować ich, nadać im cechy i na podstawie tych cech zweryfikować, że na przykład pani Ania z 3. piętra w Szczecinie przy ulicy takiej i takiej lubi kotki. W momencie, w którym będzie pokazana jakakolwiek informacja o tym, że temu kotkowi coś się wydarzy, ona się nam zaktywizuje. I to, co jest największym zagrożeniem przy tej technologii, jest to, że jesteśmy w stanie stworzyć sieci agencyjne, które po pierwsze pracują nam 24 godziny na 7, ale jednocześnie dla danych rynków wyłączają się regularnie co 8 godzin, z przesunięciem załóżmy randomowym co 20 minut, żeby nie było, że zawsze idziecie spać o danej porze, tak? Te sieci będą nas karmić prawdziwymi informacjami. To jest największe zagrożenie tego scenariusza, że w przypadku, w którym mamy fake newsy, w przypadku, w którym mamy informacje dotyczące tego, że coś się de facto nie wydarzyło, jesteśmy w stanie to zweryfikować. Wystarczą nam nawet informacje na Twitterze, które są na dole. Ja wiem, że one są zmanipulowane, ale czasami one powodują to, że widzimy po prostu, że ktoś mówi, że to jednak się nie wydarzyło. Większym problemem jest to, że jeżeli zaczniemy przesuwać to okienko akceptowalne, okienko Overtona, albo
w jedną stronę albo w drugą, bo dużo prościej jest pójść z skrajności, to wygenerujemy tak naprawdę jednostki w bańkach, w których damy 2, 3 agentów, którzy wzajemnie szerują podobne informacje, którzy karmią was tym przez 2, 3 lata, a następnie spróbujcie się dogadać z drugą bańką. No Mhm. przecież wszyscy w mojej bańce myślą tak samo. No to ci z drugiej bańki, no jak? No przecież oni muszą być w błędzie, tak? A to, że znajduje się na samej górze osoba albo też bot, która analizuje to w trybie rzeczywistym, bo pewnie robiłby to bot, a nawet nie człowiek, która mówi, że trzeba w tej banieczce tak naprawdę tą informację podać i docisnąć im tak naprawdę śrubę w kierunku danego Mhm. fundamentalizmu, no to przepraszam, ale jak, jeżeli będziecie tak karmieni przez 2, 3 lata, a do tego jeszcze dochodzi nam to, że algorytmy na chwilę obecną social mediów są specjalnie robione po to, żeby przykuwać waszą uwagę, a po drugie, żeby promować treści, które są, powiedzmy to, interesujące albo radykalne, a tutaj cały czas macie prawdę, tylko odpowiednio podaną, Mhm. tak? Czyli po prostu przez to, że zapuszczamy taką sieć agentów na profile w social mediach, jesteśmy dzięki temu w stanie kształtować jakby opinię publiczną i prowadzić profilowanie użytkowników, dzięki czemu możemy jakby wpływać na to, co myślimy, co widzimy, jak w ogóle działamy w mediach społecznościowych. I to w ogóle prowadzi do dość takich, no, To prowadzi do, poważnych konsekwencji, nie? tak, bo to jest de facto defragmentacja rzeczywistości, bo no, ja pozdrawiam mojego kolegę Arka, z którym siedziałem bardzo długo w jednym pokoju, który ma zupełnie inne światopoglądowe poglądy niż ja, ale to, czego mi bardzo brakuje, jeżeli chodzi o interakcję z nim, to jest to, że on był w stanie czasami pokazać mi, w której bańce jestem i jakie informacje na przykład do mojej bańki nigdy nie dotarły. I był w stanie pokazać mi zupełnie inny punkt widzenia. Problem z tymi agentami, z tymi botami będzie taki, że w danej bańce będą one traktowane jako autorytety, bo nikt nigdy ich na kłamstwie nie złapie. Jeżeli mamy daną, żeby nie było, nie będą podawać tylko i wyłącznie informacji, które mają cię zradykalizować, tak? Tam się pojawią na przykład tego typu informacje, że on ma problemy w domu, ma problemy w pracy, z jakiegoś powodu, nie wiem, rozwalił mu się kran, szuka pomocy, tak, żebyś był w stanie mu powiedzieć, która nakrętka i wrzuci tak naprawdę fotkę dotyczącą tego, że mu właśnie zalało łazienkę. Te Mhm. byty będą budowały swoje własne historie. Ja porównuję to do śpiochów. Czyli będziemy mieli agentów, którzy tak jak w starych firmach wywiadowczych, tak jak śpiochy w Stanach Zjednoczonych, których umieszczali tam Rosjanie, będą mieli swoją własną agendę, będą mieli swoich własnych znajomych. Czasami może się okazać, że na przykład ci znajomi będą normalnie ludźmi, jeżeli zostaną odpowiednio przygotowani albo tak naprawdę przekonani, to nawet potwierdzą, że ta osoba istnieje. I pojawią się też kolejnej klasy zagrożenia, bo pojawią się kwestia przywiązania, zaufania, kwestia tak naprawdę podejścia emocjonalnego. No Mhm. bo w momencie, w którym ktoś jest dla ciebie autorytetem, to też zupełnie inaczej traktujesz jego słowa, a to dalej będzie maszyna. Mhm. I nie będzie sposobu na to, żeby to odróżnić od tego, co tak naprawdę powinno do ciebie trafić, a będziesz miał tworzone coś takiego, co się nazywa techniką salami, czyli powoli, powoli, po troszeczku, tak? Tutaj dorzucimy dwa słowa, tu zmienimy tak naprawdę kontekst na to, żeby podświadomie byłbyś w stanie tutaj wziąć i wyciągnąć swoje własne wnioski. Tutaj coś dodamy, tam coś ujmiemy, Mhm. ale każda treść, która zostanie do ciebie podana, będzie odpowiednio sklasyfikowana, dostarczona do twojego tak naprawdę profilu i będzie podany cel, który powinien być osiągnięty. Mhm. Każda odpowiedź, która się od ciebie pojawi, trafi do bazy danych, zostanie zweryfikowana, zostanie sprawdzona, czy emocje, które tak naprawdę przelałeś, pojawiły się po twojej stronie, czy też nie. Jeśli się nie pojawiły, oznacza to, że ta informacja na ciebie nie wpłynęła, co zostanie odnotowane na twoim profilu, a jednocześnie, jeżeli się okaże, że to cię wzbudza, zostanie to zachowane na później. Sam mechanizm jest w swojej prostocie genialny, ale patrząc na to, w którym kierunku przy skali powodowałoby to nawet, nie wiem, przesunięcia wyborców, no to mówimy na chwilę obecną
przy działającej przez 3 lata sieci przesunięcia rzędu 3 do 5%, no to przesunięcia 3 do 5% wyborców w Polsce, no to mówimy, że ktoś albo wchodzi do parlamentu, albo nie. I teraz pojawia się pytanie, ile jesteś w stanie zapłacić za na przykład koalicjanta, który będzie miał wpływ na to, jak będą pisane poszczególne ustawy w danym kraju. No i tu się już robi to dość duże zagrożenie. Natomiast w tym miejscu mam kolejne świetne pytanie, które otrzymaliśmy od słuchaczy, które idealnie pasuje do tego wątku, a dotyczy ono wpływu technologii na różne grupy wiekowe i społeczne. Czy młodsze pokolenia są bardziej zaawansowane technologicznie, są bardziej narażone na manipulacje niż osoby starsze lub te, które żyją w mniejszych miejscowościach i nie są jakby w stałym kontakcie z nowinkami? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z jednej strony tak, dlatego że dużo prostszym kanałem dotarcia do użytkowników końcowych będą smartfony. Dużo prostszym kanałem jest to, że jesteśmy w stanie, znaczy inaczej, sieci agencyjne są w stanie regulować twój poziom dopaminy i zweryfikować, kiedy tak naprawdę coś się wydarzyło, jak szybko masz odpowiedzieć na daną treść. No, dla mnie przykładem dość skrajnym są Japończycy podpinający się do urządzeń, które mają razić ich prądem, jak ktoś do nich napisał na społecznościówkach, ale nie zdziwię się, jak za chwilę w Europie będziemy mieli podobne scenariusze. I te osoby starsze, które są poza tym, teoretycznie wydają się bardziej zabezpieczone, jeżeli chodzi o wpływ. No ale ja bym uważał, że tylko i wyłącznie bardziej, dlatego że po pierwsze zostają stare metody, czyli zarówno telewizja, jak i radio, które dość mocno manipulują, potrafią manipulować, bo to jest uzależnione od tego, jak ktoś patrzy na chwilę obecną, jeżeli chodzi o stare media. Ale też kolejnym kanałem, który może wpływać na manipulację, jest to, że ktoś przydzwoni do tej osoby starszej. Nie musi się przedstawiać jako wnuczek, bo ten głosek wnuczka zostanie sklonowany. Nie musi tak naprawdę podawać numeru wnuczka, bo zostanie on ukradziony i rzeczywiście się pojawi, że jest to wnuczek. Ewentualnie może przedzwonić ktoś z danego sztabu wyborczego, danej partii i na podstawie analizy emocji w ciągu 20 sekund stwierdzić, czy popierasz tą partię, czy też nie i grać odpowiedni scenariusz. Obojętnie, czy scenariuszem jest na przykład zniechęcenie cię do pójścia do wyborów, pójścia do urny, czy też wkurzenie w stosunku do danej partii politycznej i aktywowanie cię w momencie, w którym de facto chciałbyś tak naprawdę wziąć udział w wyborach. I osoby starsze według mnie będą miały podobny problem, jeżeli chodzi o tą technologię, jak przy phishingu na wnuczka, tak? Ja wiem, że się powtarzam, ale on działa. Ja wiem, że to jest przerażające, ale on tak podobnie jak dzwonienie, że ktoś został zatrzymany przez policję i trzeba wyrzucić pieniądze przez folię w reklamówce przez okno. No nie oszukujmy się, takie przypadki się dzieją. I to są ludzie, którzy jeszcze nie używają klonowania głosu. Bo w momencie, w którym zaczniemy mieć klonowany głos danej osoby, bardzo ciężko będzie stwierdzić, czy to zostało przez nią powiedziane, czy też nie. To będzie się opierało tylko i wyłącznie o znaczniki na początku pliku i te znaczniki będą wskazywały nam, że zostało to wygenerowane przez maszynę albo nie. No ale tu się pojawia kolejny problem. Kto tak naprawdę nagrywa w obecnym świecie wszystkie swoje rozmowy telefoniczne? Więc znowu powiedzenie, że coś tak naprawdę się wykonało albo się nie wykonało, to naprawdę grozi tym, że w dłuższej perspektywie będziemy mieli różne rzeczywistości. Ja wiem, że tak się mówiło, nie wiem, parę lat temu w Polsce, że każdy widział w niektórych mediach, że inaczej wyglądała Polska, zależnie od tego, którą stację telewizyjną de facto się włączyło. Teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie ze swoją żoną, macie zbliżone teoretycznie poglądy, ale jesteście w zupełnie innych bańkach informacyjnych i nagle okazuje się, że widzicie news, który zupełnie inaczej przedstawiony jest na jej telefonie, a zupełnie inaczej na waszym. I wynika to tylko i wyłącznie z tego, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mają wasz profil, tak? I to już się dzieje, jeżeli chodzi o poszczególne bańki. Problem, który się pojawia obecnie, jest taki, że zaczynamy to targetować w poszczególnych ludzi. Dość ciekawym przykładem, jeżeli chodzi też o zastosowanie technologii na chwilę obecną, są prace na przykład nad tym, żeby oglądając w jednym pokoju ten sam film, każdemu użytkownikowi dołożyć troszeczkę inne sceny. No i teraz się pojawia pytanie, jak później zaczynamy dyskutować na temat tego filmu, no to, że nie jesteśmy w stanie się zgodzić, co się w danej scenie zdało, to nie wynika z tego, że oglądaliśmy tak naprawdę jeden film i oglądaliśmy go nieuważnie,
tylko dlatego, że dla każdego tak naprawdę profilu, dla poszczególnego kontu były wyświetlane troszeczkę inne sceny, tak? To jest w ogóle dość, w moim odczuciu, tak, dość duże zakłócenie rzeczywistości i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie ją postrzegać. I kolejną rzeczą, która za chwilę się pojawi, jest to, co de facto jest prawdą, tak? Bo patrząc na to, że jesteśmy w stanie sfałszować i wideo, i głos, i zdjęcia, no to kiedy dojdziemy do tego momentu, w którym no, będzie sprawa rozwodowa, ktoś przyniesie zdjęcia, no ktoś powie, no ale przecież mnie tam nigdy nie było, tak? No i teraz konia z rzędem de facto ekspertowi, który ma określić, że te zdjęcia zostały wykonane, czy też nie. Bo gdy zostaną wydrukowane, nie mamy ani żadnego śladu cyfrowego. Możemy co prawda kombinować, jeżeli chodzi o to, jakim algorytmem zostało to zrobione, no ale wymaga to bardzo specjalistycznej wiedzy i obawiam się, że to będzie dość duży problem. A umieszczenie też tego w sieciach społecznościowych, w ogóle problemem, który mogą spowodować takie agenty, będzie to, że za chwilę one staną się jedynym źródłem wiedzy, bo one jako jedyne nie będą kłamać. Ale patrząc na to, jak w przeciągu roku, jaki mamy postęp w kontekście deepfake'ów, jeśli chodzi o audio i wideo, czy też o obraz sam, to, no to już jest przerażające. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co to będzie za 2, 3, 5 lat, gdy już teraz mamy już duży problem, żeby odróżnić deepfake'a od prawdziwego zdjęcia czy wideo. No, na chwilę obecną zaczynamy dyskusję na przykład, czy narzędzia do generowania wideo powinny trafić nam po pierwsze do Hollywood. Ja spodziewam się, że w przeciągu 2-3 lat zobaczymy pełnometrażową produkcję, która zostanie wykonana tylko i wyłącznie tymi narzędziami. A dzisiaj pojawiła się informacja, że na przykład część firm, przepraszam, jedna z firm odzieżowych właśnie wymieniła swoje modelki na modele AI, a ponieważ dużo taniej jest de facto wziąć i wygenerować dane zdjęcie, niż zapłacić za przygotowanie de facto pokazu, przygotowanie modelek, scenografii. Ja wiem, że kosztowo to się spina, tak? Problem, który za chwilę się pojawia, będzie taki, że na skali to nie za bardzo zaczynamy mieć miejsca, w których człowiek będzie w stanie cokolwiek robić, więc będzie przeglądał tych mediów społecznościowych za przeproszeniem jeszcze więcej. I znowu będzie karmiony tym, co powinien zostać karmiony i w którą stronę powinien iść. Ja wcale się nie zdziwię, jeżeli te sieci, o których dzisiaj rozmawiamy, one już istnieją, bo technologicznie bariera wejścia jest już za nami. Czy któryś z rządów się do tego przyzna? Raczej nie, no ale no, patrząc z punktu widzenia rządzących, obojętnie jakim krajem, tak naprawdę sterowanie nastrojami społecznymi, no, jest to dość duża wartość, jeżeli chodzi o to, żeby, nie wiem, pojawiła się firma, która powie, że jestem w stanie uspokoić wam wszystkie afery, które pojawiły się w danym kraju, tak? Albo też je rozdmuchać. I to jest tak szara strefa, że no po prostu masakra. Ja tutaj pozwolę sobie pójść tak bardzo kontrowersyjnie, ale czy to nie jest tak, że w dobie tak dużej ilości informacji społeczeństwo wręcz nie potrzebuje jakiegoś kierunkowskazu, nawet jeśli pochodzą one od algorytmów? Może zamiast martwić się o manipulację, nie wiem, powinniśmy wręcz zaakceptować ją jako nieunikniony element jakby współczesnych wyborów i skupić się na kształtowaniu jakby bardziej świadomych wyborców, czy też jakby ogólnie w kontekście samej. Z jednej strony, niestety już nie wiem, czy mamy opcję tego typu, żeby wyedukować szerokie grono użytkowników, ponieważ o ile słuchający ten podcast zakładam, że znają te mechanizmy. Jedyne, co jest de facto nowe w wojnach kognitywnych, to to, że my zaczynamy używać prawdy. To jest coś, co do tej pory opierało się o dezinformację, a teraz po prostu dużo łatwiej jest i skuteczniej celować prawdę w użytkowników. Ale w momencie, w którym to zaakceptujemy, problemem jest to, że dwie strony muszą się później jakoś ze sobą dogadać, bo jedną i drugą ciągniemy na dwa spektra. I kwestie tego, żeby później jakoś te bańki zderzyć, tak, żeby nie doszło do przelewu krwi, no mogą być naprawdę problematyczne. Zresztą widzimy tak naprawdę segmentowanie w większości demokracji zachodnich. Ten rozpad społeczeństw w dużej części też jest spowodowany przez social media,
którym no przecież miały nam pomóc, tak? Social media co do zasady miały zapewnić nam lepszy kontakt ze sobą, wymianę tak naprawdę opinii. Mieliśmy być w stanie porozmawiać ze sobą, gdy jesteśmy oddaleni o x kilometrów. No, a wyszedł nam tak naprawdę potwór, który stoi gdzieś tam z boku, który tylko walczy o naszą uwagę, próbuje wepchnąć nam reklamy, próbuje wepchnąć nam tak naprawdę produktów, których czasami nie za bardzo chcemy. Styl życia, który też powoduje najróżniejszy dyskomfort po stronie czasami osób, które to oglądają, a jednocześnie powoduje właśnie tworzenie tych komnat, w których Mhm. te myśli się tylko odbijają i pojawia się na przykład dowód społeczny na to, że to, co myślę, jest prawidłowe, no bo przecież wszyscy tam tak myślą, tak? I to powoduje to, że jesteśmy w stanie bardzo mocno przesunąć to, co jest akceptowalne w społeczeństwie. A jednocześnie przesuwanie tego w warunkach skrajnych, zarówno w prawo, jak i w lewo, spowoduje to, że demokracja prędzej czy później nam wybuchnie, tak? Mhm. Potrzebujemy jakichś wspólnych platform, żeby zacząć rozmawiać. Swojego czasu słyszałem jednego z publicystów, że chyba najlepszą są pieniądze, bo każdy lubi je mieć, ale nie spodziewam się, żeby też w interesie polityków, którzy to realizują, żeby to miało ręce i nogi, bo po prostu najprościej dzielić i rządzić, tak? Mhm. I to jest chyba odpowiedź. Czy powinniśmy to zaakceptować? Według mnie nie. Powinniśmy wprowadzić mechanizmy, które umożliwiłyby nam weryfikację po pierwsze tych treści. Wiem, że w przypadku treści Mhm. prawdziwych będzie to do bani, ale po drugie też od czasu do czasu naprawdę zalecam eksperyment przejścia się do drugiej bańki, tak? Ja wiem, że to czasami boli i czasami powoduje koszmarny dyskomfort psychiczny, Mhm. jak widać, co tam się dzieje, i powoduje to, że człowieka po prostu, co też jest dość ciekawe, że jesteśmy już w ten sposób zaprogramowani przez media społecznościowe, że mimo tego, że czytamy tylko i wyłącznie informacje podane inaczej, reagujemy agresją, bo światopogląd, który został już tak naprawdę dla nas wrzucony, nie jest tak naprawdę akceptowalny, biorąc pod uwagę drugą stronę. Jak mamy się później dogadać, jeżeli chodzi o demokrację? Jak mamy się dogadać, jeżeli chodzi o państwo? To jest właśnie idea wojen kognitywnych, że nie prowadzimy działań wojennych na terytorium danego kraju, ale na przykład niszczymy chęć do tego, żeby za ten kraj walczyć. Co powoduje to, że jeżeli trafimy na taki kraj, na taką podatność, następnie wprowadzenie tam wojsk może spowodować to, że nikt nie będzie tak naprawdę walczył. I wygramy, tak? Nie oddając de facto jednego strzału, bo wszyscy przed nami uciekną. Albo w drugą stronę, manipulując tak społeczeństwem, żeby właśnie wyprzeć w nich te wszystkie takie patriotyczne cechy, co spowoduje, że później można wejść w łatwy sposób wojskiem, bo w ogóle nie ma osób chętnych, żeby bronić kraj. No i kolejną rzeczą jest to, że możemy też doprowadzić do takiego scenariusza, że dwa kraje rzucą się sobie tak naprawdę do gardeł i zrobimy to tylko i wyłącznie radykalizując dwie strony, tak? Mhm. I dalej mówimy o sieciach, które są de facto tylko algorytmami. Ludzie, którzy później na podstawie tego wyciągają wnioski, no widzą, że coraz większe jest przyzwolenie, nie wiem, na odhumanizowanie danej drugiej strony, co Mhm. prędzej czy później doprowadzi do tego, że mamy konflikt. I ten konflikt może nam się przerodzić w otwartą wojnę, a za to aktor, obojętnie, nie wiem, może być to koncert zbrojeniowy, któremu zależy na chwilę obecną nad zwiększeniem swoich przychodów. No i tylko i wyłącznie w dziale Research and Development chłopaki wyprowadzili tak naprawdę jedną sieć agencyjną, która była traktowana jako eksperyment, no ale po 3 latach zaczęła dowozić nam owoce, tak? To ja w tym kontekście mam bardzo ciekawe pytanie, które również otrzymaliśmy od jednego ze słuchaczy, które brzmi następująco. Czy mniejsze, militarnie słabsze państwa mogą wykorzystać AI, aby wpływać na politykę globalnych potęg, takich jak USA? Czy AI może dać mniejszym krajom realne narzędzia do rywalizacji w skali globalnej? Odpowiedź na to brzmi tak, dlatego że jak spojrzymy sobie na przykłady obecnie zakończonych wyborów w Stanach Zjednoczonych, złapano za rękę Iran. Ponieważ złapano za rękę Iran, no to widać, że te mniejsze kraje jak najbardziej mają potencjał do tego, szczególnie, że to nie są aż tak wysokokosztowe ataki. Są one bardzo budżetowe, jeżeli chodzi o aktualnie skalę kosztów.
I jedynym wyznacznikiem tego, czy one się, znaczy nie jedynym, ale jednym z głównych wyznaczników, czy się udadzą, czy też nie, jest to, czy ktoś jest w stanie być tak naprawdę native'em, wiedzieć, co daną społeczność lokalną jest w Mhm. stanie poruszyć. Ewentualnie, tak jak rozmawialiśmy, można sobie zatrudnić wtedy zewnętrznego konsultanta. Plus za chwilę obawiam się, że LLM-y będą w stanie równie dobrze nam tą treść dowozić. Jak zaczną nam tą treść dowozić, to nawet to nie będzie potrzebne. Problem, który jest taki, że możemy mieć nawet nie już mniejsze państwa, co mniejsze organizacje, które są w stanie to wziąć i wykonać. Zresztą usługi na rynku Disinformation as a Service potrafią też dostarczać fundacje. Na przykład, nie wiem, potrzebujemy, żeby zablokować daną budowę i dobrze by było Mhm. zradykalizować lokalną społeczność. To jest naprawdę gigantyczny rynek. Jak zacząłem troszeczkę się na ten temat dowiadywać, to ja wiem, że jestem łysy i moje włosy na głowie to za bardzo nie... Ale to po prostu... Ale jak, tak? Mhm. Przy czym żadna z tych firm de facto nie narusza prawa. To jest też dość intrygujący scenariusz, bo z punktu widzenia prawa dochodzi tylko i wyłącznie do manipulacji ludzi. To jest koszmarnie Mhm. nieetyczne, ale nie ma na to żadnego paragrafu. Czy w pewnym sensie to nie jest jakby wyrównywanie szans? Skoro jakby te wszystkie, nie wiem, duże kraje, czy tak jak teraz zeszliśmy na firmy, które angażują się w takie działania, mogą jakby wykorzystywać to AI i wpływać, nie wiem, uzyskiwać jakby siłę wpływów na arenie międzynarodowej, czy też tej arenie korporacyjnej? W części tak, ale z drugiej strony za chwilę przed nami będzie scenariusz, w którym AI zacznie walczyć z AI. Gdy trafimy do całe farmy, które będą tylko i wyłącznie walczyły o moc obliczeniową. Nie wiem, czy najszczęśliwszym pomysłem jest militaryzacja walki pomiędzy AI-em o energię elektryczną, moc obliczeniową i ewentualnie o farmy agentów, które są przez nich zarządzane, bo może to nam spowodować zupełnie innej klasy wyścig zbrojeń niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Będzie on dużo szybszy, będzie dużo bardziej bezlitosny i prędzej czy później któryś z deweloperów, bądź też któryś z twórców danego modelu nie tyle, że nie będzie go cenzurował, co specjalnie wyszkoli go po to, żeby się włamywał do innych modeli, tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć ich zasoby. Czy są już takie prace? Według mnie tak. Czy są publiczne? Według mnie nie. Bo to aż się prosi o to, żeby tego typu działania wykonać. Dochodzimy powoli do tego momentu, gdzie nie tylko firmy albo państwa będą mogły sterować dużymi podmiotami, Mhm. ale większym zagrożeniem jest to, że zaczynamy fragmentować rzeczywistość. I może się okazać, że siedząc dokładnie w innych miastach albo w innych pokojach, będziemy mieli zupełnie inny ogląd na poszczególne sprawy. No i później jakikolwiek konsensus, jakiekolwiek demokratyczne mechanizmy, które mają zarządzać danym krajem, zaczynają nam się koszmarnie rozpadać. Bo kolejnym zagrożeniem, które się pojawi, które może już nawet jest to, że modele stają się coraz bardziej przekonywujące. Są całe cykle badań dotyczące tego, na przykład pojawiło się badanie dotyczące tego, jak informacja o tym, że jesteś chory na raka, od kogo wolałby się uzyskać. No i okazuje się, że wedle badań empirycznych zdecydowanie lepiej pacjenci przyjmują, jak mówi im to agent, bo wykazuje się większą cierpliwością, bo mu się nigdzie nie spieszy. Poza tym odpowiada od razu na pytania, które do tej pory czasami pacjenci bali się zadać lekarzowi, który był w biegu. No i nagle pojawia nam się zupełnie nowa klasa więzi emocjonalnych. Kolejną rzeczą, która za chwilę nam przecież wybuchnie w mediach społecznościowych, to jest to, że ludzie zaczynają na przykład, nie wiem, charakter AI i mamy boty, z którymi nawiązujemy najróżniejsze relacje, tak? Pierwsze zakochanie się w maszynie, tak? Widziałem, że pojawiły się pierwsze próby wzięcia z nią ślubu. No i teraz pierwsza teoretyczna, znaczy nie jest to udowodnione. Wiem, że będzie się tam chyba kończyło procesem, ale też pierwszy samobójca, jeżeli chodzi o to. I teraz pojawia się pytanie, jak daleko możemy z tym iść? No bo jak spojrzysz na przykład z punktu widzenia osoby, która się zakochała w takim bocie, to masz prawo wymienić model pod spodem, czy też nie?
No bo zmienisz tak naprawdę charakterystykę odpowiedzi. Skoro Mhm. zmienisz charakterystykę odpowiedzi, to zabiłeś jego ukochanego, czy też nie? Mówimy w ogóle o kompletnej defragmentacji obecnej rzeczywistości. I przy mediach społecznościowych, jakkolwiek one nie są uzależniające, jeszcze jesteśmy w stanie czasami te tamy pozakładać. A teraz wyobraźmy sobie, że ktoś dobiera się do tych botów na charakter AI, w których ludzie się zakochują i zaczyna tam sączyć odpowiednie poglądy polityczne. No i tak w ogóle wchodzimy teraz na temat jakby etyki i tak w ogóle się zastanawiam po tym, co powiedziałeś, kto w ogóle powinien ponosić odpowiedzialność za działania takich autonomicznych systemów? Nie wiem, czy to powinni być programiści, firmy, rządy, a może sami użytkownicy? Tutaj pojawia się dość ciekawy temat, bo brałem udział w cyklu takich debat na temat tego, kto powinien być odpowiedzialny. No i o ile do tej pory mieliśmy przyjęty taki schemat, że odpowiedzialny za oprogramowanie jest jego twórca. Mamy co prawda umowy licencyjne mówią nam, że są to najróżniejsze wyłączenia, dostarczamy usługi ESS, ale mimo wszystko zawsze mamy tą osobę, która jest odpowiedzialna. A teraz załóżmy Mhm. sobie taki schemat, który pewnie się nie pojawi jeszcze przez rok, dwa, mam nadzieję, że dłużej, że mamy podmiot, jakikolwiek byt, który posiada swoje własne finansowanie, który zakłada kolejną sieć agencyjną, wykupuje jakąś firmę, pod którą wykonuje operację. I mówimy teraz o przypadku, w którym maszyna posiada firmę i pod tą firmą mamy wykonywane kolejne działania. No i teraz odpowiedzialność za to, no to ten deweloper, który stworzył tą maszynę pierwszą 10 miesięcy wcześniej i która od niego uciekła i de facto podejmuje swoje własne decyzje inwestycyjne, czy on powinien za to odpowiadać? Nie wiem, bo pojawia się nam, no firma została już podmiotem, tak? Mamy kolejny podmiot prawny, ponieważ mamy podmiot prawny w obiegu, no to teoretycznie firma, którą on kupił, powinna odpowiadać za jego działania, tak? Ale tu muszą się wypowiedzieć prawnicy. Według mnie to jest Mhm. kolejna kwestia, kolejna tak naprawdę cała strefa, którą powinniśmy w jakiś sposób już zacząć regulować, bo patrząc na to, w którym kierunku idziemy, agenci dostaną nasze pieniądze. Będą sami zarabiać pieniądze i będą też te pieniądze wydawać. Będą to wydawać nie tylko i wyłącznie na to, co chcemy, ale też na to, co będą chcieli, jakby to nie brzmiało, tak? I teraz w jaki sposób my to uregulujemy? Kto jest wtedy odpowiedzialny? No bo co, no, GPU ma być odpowiedzialne? No może i tak, tak? Ale, no To właśnie, tutaj, ale tak? mhm. Mhm. To Znaczy, tutaj mi w przy, ogóle, przy systemach autonomicznych to w ogóle obecna idea, ona zaczyna nam odpadać od ściany. Przy czym mamy na przykład firmy, które są jednoosobowe, są tak naprawdę tylko i wyłącznie wydmuszkami i prowadzą jakąś działalność na świecie. Może powinniśmy uregulować to dokładnie jak je. No ale no, tu muszą się wypowiedzieć regulatorzy. mhm. To już... To tutaj mi przychodzi do głowy teraz jedna taka anegdota, którą, jeśli dobrze pamiętam, usłyszałem kiedyś w jednym z podcastów, w których opowiadał właśnie Mateusz Chrobok. Oczywiście, jeśli nas słucha, to go pozdrawiamy. A jeśli dobrze pamiętam cały kontekst, to była jakaś organizacja, która właśnie stworzyła AI do zakupów w Darknecie, gdzie kupowała różne nielegalne rzeczy, a później smutni panowie w garniturach wpadli z tego powodu do tej firmy i z tego co pamiętam, skończyło to się w taki sposób, że no, nie wiedzieli kogo w końcu skazać, tak? Czy to tego dewelopera, który napisał ten system do zamawiania tych nielegalnych rzeczy w Darknecie, czy być może obwinić za to wszystko to AI, które samo podejmowało losowo decyzję, co zamawia, bo jakby tutaj nie było wpływu, jakby była wolna wola, tak, dla tego algorytmu, co może kupować, a jak wiemy, w Darknecie można zakupić dość różne i ciekawe, nielegalne rzeczy, co jakby powoduje, no właśnie takie etyczno-prawne spory, w jakim kierunku tutaj pójść, tak? Czy po prostu karać tych deweloperów, tak jak wcześniej wspomniałem, czy być może to jest jakby odpowiedzialność algorytmu, ale z drugiej strony ten algorytm ktoś stworzył, nie? No z jednej strony tak, ale jak spojrzymy na przykład na aferę Cambridge Analytics, no to tam tak Facebook zapłacił karę. Mhm. Okej, tak, dwóch głównych właścicieli firmy dostało ograniczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności Mhm. gospodarczej, ale prokurator no, musiał się wycofać, tak? I Mhm. teraz z punktu widzenia tego typu sieci agencyjnych,
manipulacja jest zła. To, że doprowadzamy do rozpadu w całych społeczeństwach, jest koszmarnie złe. Ale który to paragraf? No bo cały czas podajesz prawdę, tak? I to jest modus operandi, który jest koszmarnie niebezpieczny, bo z punktu widzenia to nie jest oszustwo, no bo nie oszukujesz, bo podajesz prawdę, tak? Manipulacja, no teoretycznie tak. No ale tu się pojawia kolejna kwestia, nawet operator nie pisze tych agentów, bo oni się piszą de facto sami, tak? No i sieci nam troszeczkę się skalują, są zarządzane przez tego człowieka, no ale on też każdego komunikatu z tym użytkownikiem nie widzi. Więc czy powinien być twórca? Według mnie tak, ale jeżeli twórcą jest inny algorytm, no to w tym momencie niestety, ale moja wiedza prawnicza już się kończy, bo obawiam się, że rozwój prawa na chwilę obecną nie nadąża za rzeczywistością. My zaczynamy mieć problem tego typu, że standardowy proces legislacyjny trwa latami. Jeżeli, nie wiem, dociśniemy pedał tak naprawdę do samego końca, uda nam się przelecieć szybką ścieżką legislacyjną, no to i tak ktoś ten dokument musi napisać, ktoś musi go relatywnie przemyśleć i na podstawie tego później wziąć i przeciągnąć to przez poszczególne etapy legislacji. I problem, który się pojawia, jest taki, że to trwa, a my dostajemy nowe narzędzia, dostajemy nowe tak naprawdę funkcjonalności, może dostaniemy nowe modalności, bo na przykład prosta kwestia, za chwilę będziemy mieli przetwarzanie real-time wideo, tak? Jak spojrzymy sobie na okulary Mety, no to możemy powiedzieć, że za chwilę będziemy mieli to de facto w każdych okularach, ten kto będzie nosił ich nowe zabawki. I teraz w jaki sposób przeprocesować kwestie prawne, jeżeli chodzi o dane, które będą tam pobierane? Bo ja wiem, że to mówimy o gigantycznych ilościach danych, ale to aż się prosi o to, żeby nagrać tam rzeczy, które nie powinny tam się w ogóle znajdować, tak? I w jaki sposób to ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, żeby, nie wiem, no tak jak mamy teraz rozmowę, kamerka się pali, tak? W okularach pewnie dioda też się będzie palić do momentu, gdy ktoś nie wypuści łatki, który będzie ją wyłączał. No ale to chyba Oxford, o ile dobrze pamiętam, albo student z Harvardu zrobił aktualnie nakładkę na te okulary, który w trybie rzeczywistym rozpoznaje, jak kiedyś w Google Glassie, kto tak naprawdę idzie ulicą i podaje ci od razu jego profile społecznościowe. No bo przecież to nie jest technologicznie już problem. To jest tylko i wyłącznie wykrycie twarzy i przejechanie się po poszczególnych portalach, co zresztą robią agenci. I weryfikowanie, czy to jest, czy też nie. I to też pokazuje, tak jak rozmawialiśmy wcześniej na temat skomplikowania technologicznego. On to robił sam. I to też pokazuje, że mogą pojawić się w społeczeństwie jednostki, które będą tą technologię wykorzystywać naprawdę w najróżniejszy sposób, bo ten tech stack już jest. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak te Lego złożysz. No i teraz taki eksperyment, który on przeprowadził, czy jest to naruszenie prywatności? No teoretycznie było to w przestrzeni publicznej, więc nie. Ale pod względami etycznymi mapowanie wszystkich twarzy w okolicy i wyszukiwanie ich społecznościówek, no to moglibyśmy na ten temat już porozmawiać, tak? Wiesz, w ogóle pytanie, czy nie jest już za późno, aby wprowadzać jakąkolwiek kontrolę nad tym, bo moim zdaniem już to wszystko się jakby wymknęło zbyt daleko i jak już zdążyliśmy tutaj zaznaczyć, że te regulacje nie nadążają nad technologią, a dopiero co nad AI, które rozwija się w tak szybkim tempie, że nawet nie da się być na bieżąco. Znaczy, to będzie problem i to będzie bardzo duży problem w dłuższej perspektywie. Bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że tempo rozwoju nie będzie spowalniać, wiem, że na chwilę obecną trwa dyskusja na ten temat, bo na przykład szkolenie nowych modeli, są takie pogłoski, że na chwilę obecną nie przyniosło, mimo dodania większej ilości danych syntetycznych, lepszych wyników, ale z drugiej strony koledzy z OpenAI mówią, no dobrze, no to w tym momencie zamiast rozwijać stare metody myślenia, dodamy nowe. I model, zanim wypluje ci użytkowniku odpowiedź, to przeleci się po nie paru drzewkach, ale setkach drzew możliwości i będzie wyszukiwał, która ta możliwość jest dla ciebie najlepsza. A ponieważ skalujemy się na chwilę obecną w tempie, którego już od bardzo dawna nie widzieliśmy, bo zarówno poprawia nam się hardware, jak poprawia nam się software
i powoduje to, że te interferencje stają się nam coraz szybsze, no to no za przeproszeniem, ale jak chcemy regulować coś, co będzie za chwilę w robotach, które będziemy widzieli na ulicy? Nie wiem, czy widziałeś ostatnie, dzisiaj z samego rana pokazywałem żonie filmiki dotyczące robotyki w Chinach i jak daleko poszli. No to wpuszczają robociki, coś a la pieski z Boston Dynamic, Mhm. ale w lesie przy nachyleniu 50% po kamieniach. I one nie mają problemu, żeby w tym terenie operować. Więc mówimy o tym, że robotyka też zaczyna nam korzystać z obecnych dokonań, jeżeli chodzi o inne dziedziny. Tak jak rozmawialiśmy, to nam się zaczyna składać piramidalnie. I teraz pojawią nam się za chwilę humanoidy, które będą zapięte z najnowszymi modelami. No i przecież one też będą musiały transmitować gdzieś wideo. Przecież one będą też cały czas słuchać. No i to jakby powoduje dużo takich etycznych sporów, bo nie każdy chce, aby jego wizerunek był przetwarzany przez wszelakie algorytmy i tak dalej. A teraz nawet nie jesteśmy w stanie momentami zauważyć, że ktoś nas po prostu rejestruje, tak? Czy choćby okulary od Mety, które jako przykład tak wskazałeś, czy roboty i tak dalej. W ogóle też w jakim kierunku w ogóle te roboty pójdą, tak? Bo jeśli mamy ogólnie jakby sam postęp AI, bo jeśli mamy coś regulować, to raczej musimy przewidywać, w jakim to kierunku pójdzie. A obecnie rozwoju AI mam wrażenie, że nie jest w stanie nikt przewidzieć, tak, w jakim kierunku ono będzie się rozwijać. Jest jeszcze jedno zagrożenie, o którym mało się mówi. A jak spojrzymy sobie na przykład na przepisy regulujące na świecie AI, zwykle wyłączenie dotyczy armii. Technologie militarne na chwilę obecną są wyłączone z jakiejkolwiek regulacji. Technologie militarne mają to do siebie, że zwykle najbardziej napędzają de facto innowacyjność i mamy nastawiony tam, powiedzmy, na to, żeby były wydajne. To jest chyba najlepsze określenie tego, co mają robić, tak? I jeżeli spojrzymy na to, że mają być wydajne i interesuje nas tylko i wyłącznie to, żeby były coraz lepsze, bo mają zapewnić nam przewagę na polu bitwy, no to w przypadku algorytmów, których nie wiemy, co tak naprawdę dzieje się w środku, pakowanie tego w technologię militarną i dawanie temu jeszcze tak naprawdę bardzo dużą autonomię może być bardzo ciekawym eksperymentem w dłuższej perspektywie, ale czy my na pewno chcemy to robić? No tu mamy znowu race condition, tak? Mhm. I taki sam race condition będziemy mieli, jeżeli chodzi o boty. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić społeczności, które pojawią się bezpośrednio na portalach społecznościowych, gdzie nie będzie ani jednego człowieka. Albo będą generowane całe społeczności tylko i wyłącznie po to, żeby się dobrać do jednego człowieka. Bo były już takie przypadki, jeżeli chodzi o tworzenie deepfake'ów, że żeby namówić kogoś do wykonania przelewu, organizowano video call, gdzie tylko i wyłącznie ta jedna osoba była realnym człowiekiem. Cała reszta osób, które były na tym callu, wszystko to były boty. I to jest też kolejna wielka puszka Pandory, no bo z punktu widzenia tego, że pracujemy aktualnie zdalnie, komunikujemy się zdalnie, skąd de facto mamy mieć pewność, czy tego wywiadu aktualnie, czy w tym podcaście nie ma po drugiej stronie awatarów, tak? I to też generuje zupełnie innej klasy tak naprawdę przebiegi, bo jak spojrzymy sobie na to, w którym kierunku idzie technologia, to są już ludzie, którzy w ten sposób organizują sobie poszczególne rzeczy, tak? Ja po prostu obawiam się, żeby to wszystko nie poszło w takie scenariusze jak w popularnym serialu Black Mirror, gdzie był scoring, czy na przykład epizody, gdzie bardzo dość ciekawy odcinek, który wpadł mi dość mocno jakby w pamięć, gdzie ludzie zwalczali innych ludzi, ale zostali jakby zmanipulowani poprzez wszczepione implanty. Potwory, z I, tego co pamiętam. I widzieli jakby właśnie takie zmodyfikowanych ludzi przypominających potwory i jakby polowali na nich, tak? Więc jakby cała taka manipulacja tym społeczeństwem za pomocą AI i właśnie za pomocą tych wszystkich modalności typu wideo, audio i tak dalej mogą doprowadzić do tego, że będziemy w stanie za pomocą takich choćby okularów, czy nawet w przyszłości jakichś wszczepionych implantów powodować to, że będziemy zwalczać jednostki, które dla nas powiedzmy nie są akceptowalne albo jakoś niekorzystnie wpływają na nas
poprzez właśnie takie manipulacje sprzętem, którym dysponują i pokazując im całkiem inną rzeczywistość, gdzie zachęcimy ich do realizacji rzeczy, których normalnie by być może nawet nie zrobili. Patrząc na to, w którym kierunku aktualnie idą manipulacje, obawiam się, że defragmentację rzeczywistości powoli zaczynamy widzieć. Tą defragmentację rzeczywistości podejrzewam tak samo jak ty i ja i większość naszych słuchaczy. Zobaczyliśmy nawet, nie wiem, przy stołach wigilijnych, tak? Mhm. Patrząc na to, jak czasami rodziny rzucają się sobie do gardeł, to po prostu włos się jeży na karku, a wystarczy, że został poruszony jakikolwiek temat polityczny i nagle się okazuje, że no, z Wigilii już nici. I ja widzę to zagrożenie jeszcze większej polaryzacji, bo to jest tak naprawdę na rękę osobom, które sprawują władzę, bo prościej się wtedy ją tak naprawdę sprawuje. A do tego, gdy pomyślimy o aktorach zewnętrznych, no to no jak mielibyśmy, no nie oszukujmy się, część krajów ma interes w tym, żeby Polska była słaba, część krajów ma interes w tym, żeby w Polsce tak naprawdę dochodziło do podziałów, tak samo jak my pewnie mamy interes, żeby w innych krajach dochodziło do podziałów, no bo każdy kraj myśli tak naprawdę o sobie. I gdy pomyślimy w tych kategoriach, ta technologia może zapewnić wygraną w tym wyścigu. Czy to będzie wygrana o sumie zerowej? Mhm. Nie wiem. Czy może się nie skończyć w ten sposób, że ta technologia nam ucieknie? Też dobre pytanie. Bo czy w warunkach, w którym chcemy tylko i wyłącznie wygrać i ściągamy bezpieczniki i Mhm. później pozwalamy tak naprawdę tej technologii, no bo kolejnym krokiem, który będzie w tych sieciach, będzie to, że pozwolimy modelom same się uczyć. Już teraz się mówi o algorytmach, które są samouczące. I gdy zaczniemy wykonywać tego typu operacje, że modele będą trenować inne modele, po to, żeby lepiej wykonywały manipulacje na danym społeczeństwie, no to pojawia się kolejne pytanie, kto ma być odpowiedzialny po 10. treningu, gdzie już tak naprawdę rozwaliliśmy cały alignment i po fine-tuningowaniu niestety wyszło, że dostajemy zupełnie inny model i ten model dalej jest podpięty do armii 10-15 tysięcy agentów, tak naprawdę, którzy biorą i wykonują na jego podstawie de facto zadania. To są w ogóle odpowiedzi, które powinniśmy jakoś zaadresować, ale Mhm. jak? To zostaje tylko i wyłącznie kwestia tego, że no, specjaliści powinniśmy usiąść do jednego stołu, no ale tu się pojawia inna kwestia. No my możemy w Polsce usiąść, ale jak powiemy chłopakom w Stanach, którzy są aktualnie na etapie budujemy, że trzeba się zatrzymać, oni powiedzą nie. Jeżeli powiemy chłopakom w Chinach, że trzeba się zatrzymać, też powiedzą najprawdopodobniej nie. No i teraz race condition, tak? Mhm. Każdy goni do przodu, a jak trzeba wyciągnąć bezpieczniki, no to się je wyciąga, no bo termin goni, tak, a szef chce, żeby zostało to oddane. Jakby to paskudnie nie brzmiało, tak? Bo Mhm. tak nie powinno być, sami kręcimy sobie sznur. To jest zupełnie inna kwestia. Mhm. W ogóle tak zbliżając się już do końca naszej dyskusji, chciałbym tutaj wrócić do naszego głównego wątku, czyli manipulacji wyborami, ale tutaj w ogóle nie wiem, jakie scenariusze można sobie wyobrazić jakby w kontekście Polski? Czy jakby podobne zagrożenia mogą dotyczyć naszych wyborów? Bo jak wiemy, no, w przyszłym roku mamy kolejne wybory i pytanie, jaki będzie miał wpływ AI na wybory w naszym kraju? Według mnie te sieci już są operacyjne. Czy będą w stanie, czy zdołały już zebrać ten kapitał zaufania, Mhm. żeby wpływać na poszczególne banki? Ciężko mi odpowiedzieć na ten temat. Czy większym zagrożeniem w kolejnych wyborach będą farmy trolli? Pewnie tak, ale pełnią one dokładnie te same funkcje. Problemem, który może się pojawić, jest to, że za chwilę, jak spojrzymy sobie na to, jak wyglądają te farmy trolli, no to Mhm. będą one zastępowane przez agentów, więc no niestety, ale ludzie tam pracujący mogą stracić pracę. Nie wiem, czy to jest zła informacja, czy nie, ale na wybory prezydenckie będzie już wpływała moc obliczeniowa, która stoi za danym kandydatem. Czy będą tu dalej startować ludzie? Tak. Czy nie okaże się, że spotkamy się na przykład w sztabach wyborczych z informacją, że zaczynają tam pracować ludzie od machine learningu? Według mnie zaczną. Bo zarówno jeżeli chodzi o kwestie, no nie oszukujmy się, Znaczy, coś czuję, że jednak sztaby będą chciały ukrywać takie jednostki, które się zajmują właśnie machine learningiem, czy inaczej szeroko rozumianą jakby sztuczną inteligencją,
żeby jakby nie zdradzać tych swoich atutów w wyborach, żeby jakby ułatwić sobie tą możliwość manipulacji społeczeństwem. No ale jak zobaczysz na przykład kwestie tego typu, że nie wiem, trzeba przygotowywać szybko grafiki, trzeba Mhm. szybko reagować na to, co się dzieje w poszczególnych segmentach sieci, trzeba szybko analizować nastroje społeczne, Mhm. to tym wszystkim de facto zaczynają już zajmować chłopaki od ML-u. I tylko i wyłącznie machine learning umożliwia bardzo szybkie wyciąganie wniosków na podstawie danych, które zostaną dostarczone. Nie spodziewam się też, żeby agencje marketingowe i spin doktorzy, którzy pracują dla poszczególnych kandydatów, nie wykorzystywali tych danych, bo byłoby to po prostu głupie, tak? Czy 2025? Nie wiem, ale 2027 ta osoba, która posiada lepsze zaplecze technologiczne, wygra. Ale w sumie już chyba w zeszłej kampanii wyborczej, jeśli dobrze pamiętam, w naszym kraju było właśnie wykorzystywane AI w reklamach. Znaczy, jak się spojrzy na przykład nie tyle na. W Polsce nie kojarzę, ale patrząc na kampanię w Stanach Zjednoczonych, były próby na przykład pokazywania pani Kamali Harris, jak rozjeżdża 13-latkę. Ale był to typowy deepfake. Czy obecnie byłoby dużo prościej na przykład tworzyć targetowane treści wideo? Tak. Czy targetowane treści audio? Też jak najbardziej tak. Mhm. Czy będzie? No zobaczymy, tak? Myślę, że tym akcentem możemy jakby już podsumować naszą rozmowę. I standardowo chciałbym Ci zadać pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Czy są jakieś książki, materiały lub osoby, które szczególnie Cię zainspirowały w Twojej drodze życiowej, czy może biznesowej, lub nawet w kontekście AI? A odpowiedziałbym na to w ten sposób. Bardzo polecam przeczytanie sobie noweli pana Suareza Demon. Jest to nowelka, która opisuje świat, w którym to AI przejmuje pierwsze skrzypce i to AI przejmuje największe korporacje na świecie i zaczyna na podstawie tych korporacji realizować swoją agendę. Jesteśmy już bardzo blisko tego scenariusza. Pytanie tylko, czy zostanie ono zrealizowane. To jest relatywnie stara książka, więc stack technologiczny nie powinien tak naprawdę. Znaczy, poszedł zdecydowanie bardziej do przodu, ale metodyka i tworzenie na przykład sieci zarządzania ludzkimi agentami, bo to też jest zupełnie inna kwestia, że AI zaczyna wykupywać usługi ludzkie i w jaki sposób one mogłyby być nadzorowane przez AI, jak można by było tworzyć mapy świata i jak można byłoby nadzorować takie operacje. Jak najbardziej pan Suarez opisał w dobry sposób i naprawdę to polecam. Drugą książką, którą chciałbym polecić, to jest Disruption Life. To jest książka, która opisuje z punktu widzenia marketingu etap, w którym jesteśmy na etapie dysrupcji, czyli rynek nam się zmienia. Na chwilę obecną, według mnie, wszystkie branże tego doświadczą. I w jaki sposób możemy to przekuć na plusy naszych firm? Jak możemy pokazać, jak zareagować na takie zdarzenie na rynku i w jaki sposób zmienić marketing, żeby było tutaj wszystko w porządku. I to chyba wszystko. A w kontekście AI przychodzą Ci do głowy jakieś materiały, które mógłbyś polecić naszym słuchaczom? W kontekście AI mamy tego za dużo. Znaczy, patrząc na to, w którym kierunku my się też już zaczynamy fragmentować. Zaczynamy mieć ten sam problem, który ma standardowe IT, czyli zaczynamy mieć specjalistów, którzy operują się też grafiką, specjalizują się w tym kierunku, na przykład zapewniają konsystencję w poszczególnych działach, ale mamy też ludzi, którzy zajmują się typowym uczeniem maszynowym i to jest wszystko uzależnione od tego, kto w którym kierunku chce pójść. Jeżeli chodzi o materiały, jak najbardziej kurs i społeczność AI Devs, jeżeli mogę tak powiedzieć, my dajemy sobie spokojnie radę, ale jeżeli chodzi o całą resztę, no to tutaj mamy bardzo dużo materiałów, zarówno w internecie, jak i na Uniwersytecie Twitter, Stanford, Harvard. To wszystko zależy od tego, w którym kierunku ktoś chce iść i patrząc na to, naprawdę mamy dużo opcji. Jeżeli ktoś by szukał materiałów, chciałby tak naprawdę podciągnąć się, jeżeli chodzi o AI, zapraszam do kontaktu. Jasne. Dzięki za polecajki. Oczywiście wszystkie linki do materiałów, które omawialiśmy w dzisiejszym odcinku, zostaną podlinkowane w notatkach do podcastu. Teraz mi pozostaje już zadać ostatnie pytanie Tobie, Piotrze. Gdzie można Ciebie znaleźć, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować i przybić wirtualną piątkę?
Wirtualnie najprościej złapać mnie na LinkedInie. Zakładam, że umieścimy profil bezpośrednio też w linkach do prezentacji, żeby nie było z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o fizyczne przybicie piątki, to można mnie szukać na konferencjach. Jestem na tyle charakterystyczny, że nie powinno być z tym większego problemu. I zwykle, jeżeli nie wiem, nie okazuje się, że mamy jakiś pożar, no to zawsze jest ta chwila, żeby porozmawiać, wymienić opinię, szczególnie, że ja wychodzę z takiego założenia, rozmawiając, uczymy się od siebie. To jest coś, czego chyba zapomnieliśmy jakiś czas temu. Że brakuje nam tego, żeby jednak czasami usiąść i zacząć wymieniać się opiniami, bo żyjemy w tych swoich bańkach, które są celowane przez najróżniejsze boty, ale brakuje nam czasami tego, żeby pójść na dane wydarzenie na przykład branżowe i usłyszeć na tym wydarzeniu, że no popełniłem błąd na przykład ja i nie powinienem w ogóle używać tej techniki, bo my żeśmy przepalili już $500,000 i nam nie wyszło. I powinniśmy się uczyć od siebie, więcej ze sobą rozmawiać i to jest chyba tak naprawdę przekaz. Tak samo jeżeli chodzi o manipulację. Dużo lepszym sposobem na to, żeby tego uniknąć, jest rozmawiać z innymi ludźmi. Czasami spoza naszej bańki, bo pokazują oni zupełnie inną rzeczywistość, która no po prostu czasami wygląda inaczej. Również się przyłączam do tego przekazu. Mam nadzieję, że wystąpienie u mnie w podcaście nie było takie straszne, jak to na początku nakreśliłeś, że jednak tutaj ta rozmowa była w miarę przyjazna i ten pierwszy twój występ w podcaście możesz uznać za dobre doświadczenie. Jak najbardziej. Nie widzę tutaj... Znaczy, wiem, że ocenią to tak naprawdę słuchający, ale no... Może kiedyś, nie wiem, za parę lat zobaczymy, w jaki sposób to nam się ziści. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, w którym te boty nie będą tak bardzo na nas wpływać. Może pojawią się jakieś mechanizmy obronne, może sami je wykształcimy, ale no może też się okazać, że za parę lat się spotkamy w podsumowaniu po tym podcaście, tak? Za 4-8 lat pierwsze AI startujące na posadę prezydenta, tak? Takiego scenariusza też nie wyjaśniam. To byłoby ciekawe. I to nawet w takim kontekście, powiedzmy, takiej mezokracji, tak? Która jest jakby oparta o wiedzę. I tutaj wydaje mi się, że to mogłoby nawet dobrze zadziałać. Oczywiście w zależności w jaki sposób i jakimi danymi byłby nakarmiony ten model, tak? I w jakim kierunku by podążał, jeśli chodzi o ten nurt polityczny. Obawiam się, że to politycznie jest bardzo śliski temat, ale spodziewam się, bo widziałem chyba w Wielkiej Brytanii teraz pojawił się po raz pierwszy kandydat, który teoretycznie reprezentował AI. Spodziewam się większej ilości takich ruchów. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, bo będzie to uzależnione po pierwsze od tego, jak będzie działał poszczególny model. Poza tym modele też mają swoje własne biasy, zależnie od tego, kto je tak naprawdę trenował. I czy za parę lat spotkamy się z czymś takim? Zakładam, że tak, no ale to pewnie pogadamy kiedyś na kolejnym podcaście. Dokładnie. I myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć. Jeszcze raz dzięki, Piotr, że wpadłeś do mnie do podcastu. Dla mnie to była sama przyjemność móc z tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i trzymam kciuki. Dzięki. W takim razie do usłyszenia. Cześć. Do zobaczenia, hej!